Po zakończeniu II wojny światowej zarówno Europa, jak i świat przechodziły ogromne zmiany. Pomimo zakończenia działań militarnych, skutki wojny odczuwalne były jeszcze przez wiele lat. Zarówno w skali mikro, jak i w skali makro, świat istniejący przed rokiem 1939 przepadł bezpowrotnie. Europa została podzielona na dwie strefy wpływów. Kapitalistyczną i demokratyczną Europę Zachodnią pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych oraz totalitarną i komunistyczną Europę Wschodnią, kierowaną przez Związek Radziecki. Polska znalazła się w radzieckiej strefie wpływów i tym samym została oddzielona od reszty świata tzw. żelazną kurtyną. W wyniku konferencji Wielkiej Trójki kraj uzyskał nowe granice. Przedwojenne Kresy Wschodnie pozostały częścią Białoruskiej i Ukraińskiej Republiki Sowieckiej, a Polska otrzymała poniemieckie tereny na zachodzie, zwane propagandowo ziemiami odzyskanymi. Była to jasna próba legitymizacji polskiej obecności na tych terenach. Były one rzekomo pradawnymi piastowskimi ziemiami, które po setkach lat germanizacji wreszcie powróciły do macierzy. Nową zachodnią granicę Polski ustalono w oparciu o bieg dwóch rzek – Odry i Nysy Łużyckiej. Mieszkańcy terenów, które w wyniku II wojny światowej zmieniły przynależność państwową, mierzyli się z ogromnymi trudnościami przymusowych i dobrowolnych przesiedleń na nowe ziemie. Schyłek wojny rozpoczął bowiem ogromne migracje, które na terenach polskich miał koordynować powstały w październiku 1944 roku Państwowy Urząd Repatriacyjny. To jemu powierzono osadnictwo na ziemiach zachodnich i północnych oraz wysiedlenia mieszkających na tych terenach jeszcze Niemców. Kim byli jednak repatrianci, do których odnosiła się nazwa tego urzędu? Repatriantem można nazwać osobę, która powraca do kraju po tym, jak opuściła go pod przymusem. Repatriantami można więc nazwać Polaków, którzy powracali z tułaczki z ZSRR, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Francji. Określenia tego używano jednak również wobec osób siłą przesiedlanych z Kresów Wschodnich, a nawet wobec Niemców wypędzanych z byłych granic Rzeszy. Migracje te nie były więc powrotem do ojczyzny, a wręcz przeciwnie. Słowo repatriant było wykorzystywane w propagandzie do legitymizacji nowego podziału administracyjnego Europy. Opisując różne grupy ludności w tym okresie, możemy mówić bardziej precyzyjnie m.in. o autochtonach, ekspatriantach czy migrantach. Po zakończeniu II wojny światowej podjęto liczne próby rozliczenia zbrodni popełnionych w trakcie działań wojennych oraz powstrzymania podobnego konfliktu w przyszłości. Podstawowym działaniem o takim charakterze stało się powołanie Trybunału obradującego w Norymberdze, którego zadaniem było osądzenie nazistowskich zbrodniarzy. Ten sam cel przyświecał powołaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ponadto te początkowe działania mogły wskazywać na to, że koalicja antyhitlerowska ma się dobrze i współpraca w jej ramach będzie kontynuowana. Jednak proces rozpadu owej koalicji zachodził już od pierwszych minut po zakończeniu wojny, a druga połowa lat 40. XX wieku tylko pogłębiła podziały. Geneza tzw. zimnej wojny, a więc konfliktu między dwoma biegunami władzy na świecie, jest dość złożona, jednak wymienić można kilka najważniejszych zdarzeń, które do niej doprowadziły. Tuż po wojnie retoryka przedstawicieli różnych krajów mówiła wiele o rzeczywistym podejściu do przyszłej współpracy. Stalin stwierdził na przykład w roku 1946, że z imperializmem należy walczyć od wewnątrz. Z kolei Winston Churchill wypowiedział w tym samym roku słynne zdanie: od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem opuściła się żelazna kurtyna w poprzek kontynentu. Za słowami poszły też działania. Prezydent USA Harry Truman przedstawił w roku 1947 założenia tzw. doktryny powstrzymywania, której celem było powstrzymanie ekspansji komunizmu w krajach demokratycznych. Jej elementem był plan pomocy gospodarczej zwany Planem Marshalla, od nazwiska sekretarza stanu USA generała George'a Marshalla, który miał przeciwdziałać kryzysowi ekonomicznemu w Europie. Pomoc w zmniejszeniu problemów gospodarczych miała na celu zminimalizowanie ryzyka radykalizacji poglądów społecznych, a więc powstrzymanie rozwoju poglądów komunistycznych. Program ten skierowany był do wszystkich państw europejskich, również do ZSRR. Jednak ostatecznie Stalin odmówił udziału i zmusił wszystkie kraje znajdujące się pod jego wpływem, w tym Polskę, do zrobienia tego samego. Inną kwestią zapalną była kwestia Niemiec, które, zgodnie z ustaleniami konferencji Wielkiej Trójki, zostały podzielone na 4 strefy okupacyjne. To samo rozwiązanie zastosowano również w Berlinie. Alianci mieli wspólnie zadecydować o przyszłości tego kraju. Jednak fundamentalne różnice w podejściu uniemożliwiły osiągnięcie porozumienia.
W styczniu 1947 roku połączono anglosaskie strefy okupacyjne, a na ich terenie przeprowadzono wybory do parlamentów krajowych. Ponadto w czerwcu 1948 roku na terenie administracji anglosaskiej wprowadzono nową walutę, markę niemiecką, która miała pomóc ustabilizować i rozwinąć gospodarkę. W odpowiedzi Stalin, obawiając się powodzenia tej integracji gospodarczej, zablokował lądowy dostęp do Berlina. Blokada jednak nie powiodła się, ponieważ państwa zachodnie przez prawie 11 miesięcy dostarczały wszystkie niezbędne produkty do Berlina mostem powietrznym. Ze względu na fakt, że blokada lotnicza doprowadziłaby do konfrontacji zbrojnej, ZSRR nie zdecydował się na ten krok. Dlatego też 12 maja 1949 roku drogi lądowe do Berlina zostały odblokowane. Ten sukces państw zachodnich został jeszcze podkreślony przez przyłączenie strefy francuskiej do anglosaskich stref okupacyjnych i utworzeniem z tych terenów Republiki Federalnej Niemiec. Wschodnie tereny niemieckie, kontrolowane przez ZSRR, zostały z kolei przekształcone w Niemiecką Republikę Demokratyczną. Berlin również został podzielony na wschodni i zachodni. Definitywnym końcem współpracy pomiędzy blokiem wschodnim i zachodnim była integracja militarna państw zachodnich, w tym m.in. powstanie NATO, czyli Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w 1949 roku. Organizacja powstała jako sojusz obronny, który mógłby przeprowadzić działania militarne tylko w odpowiedzi na agresję na jednego z członków, która odczytywana byłaby jako agresja na wszystkich sygnatariuszy. Członkami NATO zostały m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Dania czy Kanada. Odpowiedzią na powstanie NATO było powstanie Układu Warszawskiego, zrzeszającego państwa bloku wschodniego. Zmiany w latach powojennych nie dotyczyły oczywiście tylko sfery militarno-politycznej, miały też o wiele szerszy zasięg czasowy, dotyczyły całej drugiej połowy XX wieku. Zmieniło się podejście do rodziny i małżeństwa, ludzie rzadziej brali śluby, ale też częściej się rozwodzili, co było szczególnie widoczne w krajach Europy Zachodniej. Oprócz tego druga połowa XX wieku to dalszy, szeroko zakrojony proces emancypacji kobiet. Popularyzacja różnych metod antykoncepcji sprawiła, że kobiety mogły decydować o tym, czy i kiedy chcą rodzić dzieci. A kontrola urodzeń i świadome macierzyństwo sprawiły, że coraz częściej oczekiwano coraz więcej od państw w kwestii opieki nad dziećmi. W tym samym czasie rozwijała się również kultura młodzieżowa, która nie istniała przed wojną, a która była bezpośrednio związana z muzyką popularną, taką jak chociażby rock and roll. Był to jednak tylko mały element szerszej kultury masowej. Postępy technologiczne pozwoliły na rozwój i popularyzację radia i telewizji, która w bardzo szybkim czasie stała się głównym opiniotwórczym medium. Rozwijała się również medycyna, m.in. chirurgia, transplantologia, wykorzystywanie szczepionek czy antybiotyków. Swoją rewolucję przychodził też transport, zarówno lądowy, jak i lotniczy. Jednak wraz z postępującym rozwojem transportu oraz industrializacją kolejnych państw coraz bardziej widoczna była silna degradacja środowiska. Od początku trwania II wojny światowej Stalin realizował konkretny plan dotyczący przyszłości Polski. Już w trakcie trwania wojny pracowali nad nim bez wytchnienia polscy komuniści. Kluczowymi postaciami w tym kontekście są Wanda Wasilewska i Alfred Lampe, którzy pracowali nad odbudowaniem pozycji polskich komunistów w ZSRR. Zwieńczeniem tych działań było utworzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego oraz opublikowanie manifestu PKWN. Oficjalnie 22 lipca 1944 roku w Chełmie, a w rzeczywistości 20 lipca tego samego roku w Moskwie. Utworzenie PKWN kwestionowało władzę rządu w Londynie, a po utworzeniu tymczasowego rządu jedności narodowej wręcz tę władzę odebrało. To TRJN został bowiem rozpoznany przez aliantów jako jedyna właściwa polska władza. Na konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie podjęto decyzję o konieczności przeprowadzenia w Polsce, najszybciej jak to możliwe, wolnych wyborów. Zanim jednak jakiekolwiek wybory zostały przeprowadzone, nowa władza komunistyczna rozpoczęła zwalczanie opozycji oraz podziemia antykomunistycznego. Ponadto w 1946 roku przeprowadzono tzw. referendum ludowe. Jego wyniki nie były jednak satysfakcjonujące, dlatego też zdecydowano o ich sfałszowaniu. Kiedy to działanie nie pociągnęło za sobą żadnych konsekwencji na arenie międzynarodowej, reżim komunistyczny wiedział już, że może zrobić to samo z wynikami wyborów w roku 1947. Tak też się stało. Wybory zostały sfałszowane na każdym szczeblu po tym, jak sterroryzowano opozycję. To pozwoliło komunistom na przejęcie całości władzy w kraju.
Pozostało tylko skonsolidowanie owej władzy. To wydarzyło się w roku 1948, kiedy Polska Partia Robotnicza wchłonęła Polską Partię Socjalistyczną, tworząc Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Symbolicznym końcem okresu utrwalenia władzy komunistycznej i przejmowania kontroli nad każdym aspektem życia obywateli była Wystawa Ziem Odzyskanych. Zorganizowana latem 1948 roku we wrocławskiej Hali Stulecia, przemianowanej przez nową władzę na Halę Ludową, miała za zadanie pokazać, jak dobrze Polacy odnajdywali się na nowo przyłączonych ziemiach. Ostatecznie całe wydarzenie nabrało jednak charakteru antyimperialistycznego. W związku z WZO latem 1948 roku Wrocław stał się tymczasową stolicą kraju, przyjmując tłumy gości chcących zobaczyć miasto i wystawę. System panujący w Polsce w latach 1944–56 nazywany jest od nazwiska przywódcy ZSRR stalinizmem. Charakteryzował się on wszechobecnym terrorem, prześladowaniami oraz autorytarnym uwielbieniem Stalina. Ponadto Polska, jako kraj znajdujący się w strefie wpływów radzieckich, czerpał bardzo wiele rozwiązań systemowych od tego bratniego narodu. Jednym z takich rozwiązań systemowych, które zostały zaczerpnięte z ZSRR, był tzw. ruch stachanowski, nazywany również współzawodnictwem pracy, który polegał na tym, aby wyrabiać jak najwyższe normy, np. w produkcji. W rzeczywistości jednak były one bardzo często fałszowane, a tzw. stachanowcy nie cieszyli się zbyt dużym szacunkiem swoich współpracowników. Stalinizm charakteryzował się też bardzo intensywną indoktrynacją społeczeństwa od najmłodszych lat. Prowadzono ją w szkołach i na uczelniach wyższych. Stalinizacji podlegała także nauka, w ramach której potępiono genetykę, uznawaną za burżuazyjną. Przykłady można byłoby mnożyć, jednak ostatecznym elementem upodabniającym Polskę do ZSRR była uchwalona w 1952, 22 lipca, Konstytucja PRL, oparta o Konstytucję ZSRR. Komuniści zdawali sobie sprawę, że bez silnego aparatu represji nie będą w stanie zapanować nad polskim społeczeństwem i narzucić swoich rządów. Dlatego na terenie całego kraju, w tym też Dolnego Śląska, w szybkim czasie powstawały urzędy bezpieczeństwa i komendy milicji obywatelskiej. Pierwsze grupy operacyjne UB i MO zostały zainstalowane na Dolnym Śląsku już w kwietniu 1945 roku. Rozbudowany aparat terroru był odpowiedzią na paranoiczny strach przed wszechobecnym według propagandy wrogiem klasowym i imperialistycznym szpiegiem. Jednym z wielu środków represji w powojennej rzeczywistości były nowe przepisy prawne, szczególnie Mały Kodeks Karny i Kodeks Karny Wojska Polskiego, który umożliwiał sądom wojskowym sądzenie cywilów oskarżonych o zdradę stanu. Wielu członków podziemia niepodległościowego, byłych żołnierzy AK, otrzymało najwyższy wymiar kary – karę śmierci. W taki sposób zginął m.in. rotmistrz Witold Pilecki, którego proces był chyba najbardziej spektakularną próbą udowodnienia, że polski rząd w Londynie współpracował z Niemcami w trakcie II wojny światowej. Częste były tzw. procesy pokazowe, które miały udowodnić, że wróg jest przebiegły i może ukrywać się wszędzie, również w kierownictwie partii. Ofiarą takich czystek był m.in. Władysław Gomułka. Oprócz legalnej opozycji politycznej, po zakończeniu wojny i ustanowieniu władzy komunistycznej, na terenie Polski działały też nielegalne podziemne organizacje antykomunistyczne. Jedną z nich było Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, które powstało jako kontynuacja rozwiązanej delegatury Sił Zbrojnych na kraj we wrześniu 1945 roku. Celem powołania WIN było przekształcenie konspiracji wojskowej w ruch społeczno-polityczny, walczący o wolność, suwerenność i prawa obywateli. Kiedy to się nie powiodło, powrócono do walki zbrojnej przy założeniu wybuchu kolejnej wojny światowej, m.in. w formie walki partyzanckiej czy rozbijania więzień. WIN rywalizowało o status najważniejszej organizacji niepodległościowej z NSZ i Narodowym Zjednoczeniem Wojskowym, z którym ostatecznie nawiązało współpracę. Członkowie WIN, których w latach 1945–46 było około 30 000, zwalczani byli militarnie, terrorem, ale też propagandą. Byli także skazywani w pokazowych procesach. Kiedy w roku 1948 kierownictwo WIN zostało rozbite, kontrolę nad organizacją przejęło Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, które prowadziło fałszywą organizację dla swoich celów aż do 1952 roku. Innym przejawem aktywnej walki przeciw władzy komunistycznej była działalność tzw. żołnierzy niezłomnych, osób wywodzących się z Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, które walczyły z władzami komunistycznymi w podziemiu niepodległościowym.
Jedną z osób uznawaną za niezłomną jest Danuta Siedzikówna-Inka, sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady AK, odtworzonej na Podlasiu, która została skazana na śmierć przez sąd w Gdańsku, m.in. za członkostwo w nielegalnej organizacji.